Witam Was, moi drodzy. Kolejny film z tej takiej kontrowersyjnej serii, ponieważ wielu ludziom gra to po nerwach, że w ogóle o tym mówię, ale po prostu jesteście ciekawi, to ja Wam odpowiadam na te pytanie, a mianowicie zapytaliście mnie o to, dlaczego właściwie nie pamiętamy swoich poprzednich wcieleń. Co jest przyczyną tego, taką główną, że po prostu tego nie pamiętamy. Więc jest to temat dość skomplikowany, będę się starać jak zawsze mówić bardzo prosto i zwięźle, jak już mnie znacie. Ale nim przejdziemy do filmu, to zasubskrybuj sobie kanał, kliknij sobie w dzwoneczek, żebyś miał wszystkie powiadomienia, ponieważ tutaj mocno jesteśmy ukracani w tym wszystkim. Polajkuj film, udostępnij dalej, niech się komuś innemu też przyda i lecimy po prostu do 200 000 subskrypcji jako kolejny cel. Także moi drodzy, co z tymi wcieleniami? No tak, są ludzie, którzy je pamiętają. Są ludzie, którzy pamiętają od urodzenia. Jak wiemy, dzieci pamiętają do pewnego okresu, później się to utraca i już nie pamiętają tych wcieleń. Oczywiście nie pamiętają też, co robili od pierwszego roku do załóżmy 3. roku, to w ogóle nie wiedzą, nie pamiętają tego. Także to jak gdyby jest takie przejście, ten moment takiego przejścia. Jednak bardzo często mamy dzieci właśnie, które mają już jakieś talenty. Takie małe dziecko, a potrafi już na przykład, nie wiem, grać na jakichś instrumentach, zna jakiś inny obcy język. Takich przypadków jest multum. Naprawdę jest multum. O tym to można by godzinami po prostu tutaj siedzieć i rozmawiać o tym wszystkim. Czy dziecko, które gdzieś tam na przykład komuś się coś stało i to dziecko wie, dziecko 2 lata, które wie, jak ma opatrzyć tutaj komuś rękę tego, bo mu się coś stało. No skąd by to dziecko miało to wiedzieć, jak nigdy nie miało styczności z takim czymś, nigdy tego nie widziało i tak dalej. No wszystko wiedziało, zrobiło to perfekcyjnie jak pielęgniarka. Idealnie, takich przykładów jest naprawdę sporo. Więc no, to jest po prostu to, co było w poprzednim wcieleniu i tak dalej. A więc tak, mamy teraz ludzi takich, którzy oczywiście to pamiętają. Pamiętają swoje poprzednie wcielenia lub poprzednie wcielenie pamiętają i tak dalej. No, są tutaj przeróżne przypadki. Mamy oczywiście też tą grupę ludzi, którzy to sprowokowali w jakiś sposób, żeby to pamiętali. Na przykład hipnozą regresyjną tutaj się coś takiego robi. Chociaż no, nie każdemu się to udaje to rzeczywiście osiągnąć. Czasem są blokady, że cię przepuści na przykład 3, 4, 5 wcieleń do tyłu i nagle jest koniec, ucina i nie da się po prostu przejść dalej. To znaczy, że tam jest automatyczna blokada, że coś w tym wcieleniu było już no takiego, że nie powinieneś tego wiedzieć i tak dalej. Ale dlaczego? Przede wszystkim po pierwsze byłoby to dla nas bardzo nudne, gdybyśmy to za każdym razem wszystko wiedzieli, ponieważ wtedy uświadomiłbyś sobie, ile razy ty już tam to robiłeś, wszystko to samo i to samo i to samo i to samo. Takim przykładem na przykład jestem ja. Ja cały czas siedzę i cały czas próbuję przekazywać wiedzę już od kilku tysięcy lat. Zaczęło się to już wszystko, odkąd pamiętam, w starożytnym Egipcie, gdzie już w jaskini zaczynałem ludziom opowiadać o właśnie różnych rzeczach. Byłem kapłanem i tak dalej. Też obwieszony cały. Widocznie tak to idzie za mną przez te wszystkie wcielenia, że zawsze jakieś łańcuchy, coś na mnie musi wisieć. Także no, i robię to dalej już kilka tysięcy lat. I wiedząc o tym, staje się to powoli monotonne. Także może czasami nie chciałbym tego wiedzieć. Ale to tak już na marginesie, mniejsza z tym. To jest pierwszy powód. Kolejnym powodem do tego jest, patrz, w życiu osiągnąłeś teraz różne rzeczy. Załóżmy, że dobrze ci się powodzi. Masz dom, masz kilka samochodów, nie wiadomo co jeszcze. Kupę kasy na koncie, wszystkiego, masz wszystko potąd, naprawdę super ci się żyje. Są tacy ludzie, którzy tak po prostu mają. Jak wiecie, jest to garstka taka, bo kiedyś ktoś to przeliczył i się okazało, że tylko garstka ludzi posiada 80 czy 90% pieniędzy, nie pamiętam ile to było, w porównaniu do całego świata. No, także są tacy ludzie, którzy mają naprawdę sporo. I co? I teraz po prostu sobie umierasz i nagle rodzisz się na nowo i co? I okazuje się, że nie masz nic. Myślicie, że tych ludzi by to wtedy nie gryzło? Że nie chcieliby tego odzyskać? I nagle wpadają gdzieś tam komuś, taki mały dzieciak, 2-3 latka wpada i mówi: oddaj mi mój dom, oddaj mi moje samochody, oddaj mi moje pieniądze. No wtedy to dopiero byłby młyn, gdyby coś takiego się stało. Ponieważ no, jest to niewyobrażalne praktycznie, że coś takiego by się mogło stać.
że ktoś przychodzi. Albo załóżmy nasi bliscy, mieliśmy, nie wiem, całą rodzinę, życi byliśmy, naprawdę fajnie się żyło, wszystko pięknie. No i co, nagle mąż, załóżmy, odchodzi. I co? I teraz tutaj to zostaje, to cała rodzina i za jakiś czas przychodzi jakieś dwuletnie dziecko i mówi ci, no witaj, hej, ja jestem twoim mężem. No jakby to wyglądało, moi drodzy, wtedy to w ogóle całkowicie nie rezonuje z tym wszystkim, to z tego wynikałoby masa różnych spięć i tak dalej między ludźmi, cały czas jakieś szarpaniny o ziemię, o to, o tamto, bo jak wiemy, to ludzie no po prostu są materialni, bardzo materialni są ludzie. Ludzie to tak jak sroki, jak się gdzieś coś świeci, to już musi tam lecieć i to musi zakosić. Tak mniej więcej to wygląda. I tu wcale nie byłoby inaczej w tym przypadku, ponieważ no, znając ludzi, no to wiem jakby to wyglądało i pewnie wy się też możecie domyślić jakby to wyglądało. Gdyby, nie wiem, załóżmy jakaś babcia czy dziadek zostawiła wam wielki spadek, wy się tutaj cieszycie, że to macie, a za 2-3 lata przychodzi taki mały szkrab i mówi, ej, oddaj mi to, bo to było moje, ja tu znowu jestem z powrotem. No raczej by to nie wyglądało zbyt ciekawie w tym przypadku, także no po to są właśnie takie pewne zabezpieczenia, żeby po prostu nie pamiętać tego, co było wcześniej. Po to się to też kasuje. Oczywiście jest ten taki bardzo dziwny dla mnie moment tego przejścia w tym wieku dziecięcym, który jest między tym a tym, że jednak tam pamiętasz, a tu później już nie pamiętasz, ale wydaje mi się, że to jest bardziej potrzebne po to, żebyś miał łatwiejszy start. Żebyś po prostu już wiedział mniej więcej co, jak funkcjonuje chodzenie i tak dalej, chociaż tak trzeba się nauczyć na nowo, bo tutaj teraz jesteśmy w dużej formie, za chwilę będziemy w małej formie, to wszystko nie pracuje, nogi są inaczej poustawiane, więc no, trzeba ten balans łapać i to wszystko na nowo się uczyć. Chociaż no, według mnie dalsze czynności, takie jak na przykład szkoła i tak dalej, to byłoby fajnie, gdybyśmy to już pamiętali. Nie trzeba by było za każdym razem tego powtarzać i na nowo się po prostu z tym użerać wszystkim, więc to akurat był bonus, gdybyśmy to akurat mogli zapamiętać. Byłoby o wiele łatwiej z tym wszystkim, niż się znowu tego wszystkiego na nowo uczyć. Kolejnym takim punktem to są właśnie zabezpieczenia tego typu, że po prostu w poprzednim wcieleniu no niekoniecznie musiałeś być tak dobrym człowiekiem, jakim jesteś teraz. Ponieważ no, mogłeś tam robić jakieś inne rzeczy, z których na pewno byś nie był teraz dumny i na pewno ich nie popierasz, a mogłeś je robić. I po to również jest to kasowane, ponieważ, no cóż, urodziłbyś się teraz, pamiętasz to wszystko, co robiłeś i to by cię zżerało, to by ci nie pozwalało normalnie funkcjonować w tym życiu, a kto wie, czy by cię to po prostu nie rzuciło z powrotem na te tory, że znowu byś to zaczął robić, bo wtedy ci się to na przykład mogło podobać, a teraz już ci się to absolutnie nie podoba, więc to po prostu mogłoby jak gdyby zakłócić całe to życie. I tutaj widzimy też przy właśnie hipnozie regresyjnej, gdzie jest ten moment ucięcia, że możesz sobie przejść kilka wcieleń w tył i nagle cię nie puści dalej. To jest właśnie takie już totalne zabezpieczenie, które stoi powyżej, jeszcze przed świadomością i tak dalej, podświadomością, przepraszam. I to blokuje, że cię nie chce dalej przepuścić, ponieważ mogłoby to mieć zbyt ogromny wpływ na twoje obecne życie po prostu. Także to wszystko jest po prostu do ogarnięcia. Niektórym się to przypomina o tak nagle, ci się odblokowuje. Są też ludzie, którzy gdzieś wchodzą, wjeżdżają do jakiegoś miejsca i nagle cyk. Czekaj, pamiętam, to było tak. Ja tu miałem dom i tego, czuję się jak w domu. Są takie sytuacje i wtedy się to też może odblokować. Kiedy nagle przejdziesz przez to samo miejsce, w którym kiedyś żyłeś, tam x ileś lat. I to jest tak duży impact emocjonalny, że ci się to po prostu odblokowuje w tym momencie. Zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście też się zdarza, że kiedy ludzie mają właśnie ten problem taki, kiedy na chwilę odchodzą z tego życia, że coś tam się im stało, tego na chwilę odchodzą, tam bardzo często opisują też dokładnie, co tam później widzieli i tego. Ja to akurat też znam z własnego doświadczenia, no to też pamiętam. I tu właśnie w tym momencie odblokowuje się pamięć z poprzednich żyć. I to jest ciekawe, ponieważ u niektórych się odblokowuje 1, 2 wcielenia, a u niektórych się może kilka tysięcy lat do tyłu odblokować. Co właśnie miało miejsce u mnie.
I wtedy dopiero jest wałek, kiedy nagle sobie przypomnisz, ile razy ty to już wszystko powtarzasz i cały czas jak ten Don Kiszot, który biegnie i ten wiatrak tam męczy i mu nic z tego nie wychodzi. Znaczy no nic nie wychodzi, no wychodzi, ale małymi kroczkami, gdzie chciałbyś, żeby efekty były większe. Chciałbyś, żeby więcej ludzi w te uwierzyło w pewne rzeczy, które mówisz, ponieważ masz dużo doświadczenia z tego wszystkiego, znasz się na tym, rozumiesz to, wiesz jak to funkcjonuje, wiesz jak to było kiedyś przede wszystkim. I tak patrząc na to wszystko, to tak naprawdę guzik się zmienił między tym czasem starożytnym, średniowieczem i teraz guzik się zmieniło. Nic się nie zmieniło. Zmieniła się technologia, ubrania, domy się zmieniły, ale nasza mentalność się absolutnie nie zmieniła, a wręcz powiedziałbym, że się pogorszyła. Ponieważ w czasach średniowiecznych była przyjaźń między ludźmi. W starożytnych również to było. Ludzie żyli ze sobą dobrze. Pomagali sobie nawzajem na tych małych wioskach. Jeden drugiemu pomagał. Coś było, to się wszyscy zbierali, razem pomagali. To jeszcze dzisiaj też można obserwować w niektórych małych wioskach, ale to już naprawdę jest tyle, że nieliczne. Bo dzisiaj większość powie, a co mnie to obchodzi? Nie mój problem. Nawet dzień dobry ci nie powiem. Gdzie kiedyś to było niedopuszczalne. Każdy się przecież witał, zawsze razem jakoś fajne imprezy były. Może gdzieś tam w lesie przy ognisku były, no bo nie było domów, dyskotek i tak dalej, ale były. Się zbierali wszyscy wokół ogniska i siedzieli razem, fajnie sobie tam opowiadali, śmiali się tego. Wiadomo, były to też czasy ciężkie, ponieważ nie było i takiej medycyny, jak mamy dzisiaj, że gdzieś tam komuś się coś stało, no to jedziesz sobie tam na pogotowie i ci pomagają i wszystko, no. Tego nie było kiedyś, no. Także są plusy, ale mi chodzi głównie o mentalność ludzką. Tu jest gorzej niż było kiedykolwiek przez wszystkie czasy. Naprawdę jest dużo gorzej. Bo się to strasznie wszystko zmieniło. I również te konflikty, które są na tym, one ewoluowały. Bo ktoś tam kiedyś miał, nie wiem, jakąś tam małą strzałkę czy coś, czy tego, no i tyle. Czy jakiś kijek i to było wszystko. A dzisiaj to już mamy technologię cyfrową i wszystko już się samo dzieje. Roboty jeżdżą i nie wiadomo co jeszcze, wszystko sterowane, nawet nie trzeba ludzi po to, tylko ktoś siedzi za klawiaturą i sobie pyka. Także no, tu jest wielki minus tego wszystkiego. To naprawdę poszło nie w tą stronę, co miało pójść według mnie. Ale miejmy pozytywną nadzieję, że wszystko jeszcze się poprawi. No i cóż, taki film, nie? Mniej więcej na ten temat, takich trochę doświadczeń, także po to są właśnie te blokady, żeby tego nie pamiętać. Bo powiem Ci szczerze, że gdybyś pamiętał, jak było kiedyś, to zacząłbyś za tym tęsknić. Zacząłbyś za tym tęsknić. Czy mi wierzysz, czy nie? Życie było ciężkie, bo trzeba było zasuwać, inaczej byś nie przeżył. Trzeba było pola orać ręcznie i tak dalej, żeby to wszystko trzeba było zasuwać i zbierać swoje jedzenie codziennie. Nie było jakiegoś sklepu, że sobie wszedłeś i sobie kupiłeś i miałeś. Nie, to trzeba było robić. Ale była inna mentalność. Było wesoło, było fajnie. Zrobiłeś co zrobiłeś i było fajnie. A dziś zrobisz co zrobisz i przychodzisz i albo musisz zrobić jeszcze raz coś więcej, bo ci nie starczy na opłaty, albo po prostu cię zasypią takimi negatywnymi wiadomościami ze wszystkich stron, że ci się od razu odechciewa wszystkiego. Tego nie było. Bo kiedyś to jak ktoś pojechał na koniu, żeby zawieźć wiadomość komuś, to trwało czasem i miesiąc albo dłużej niż na tym koniu dojechał, ci tą wiadomość przyniósł. Zależy z której strony jechał, czy tak dalej. No. Czy pieszo nawet jeszcze wcześniej chodzili i tego. No, to trwało miesiącami niekiedy, niż do ciebie wiadomość jakaś dotarła skądś tam. A dzisiaj pyk, 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 halo, i już masz. Czy tylko popatrzeć na telefon wiadomości. Oj, głowa mała, nie? W porównaniu z tym wszystkim, jak to było kiedyś, to jest naprawdę niefajnie. No i było przede wszystkim wesoło, szczęśliwie. Mniej trosk o to wszystko, ponieważ zrobiłeś swoje, siadałeś i mogłeś się cieszyć z rodziną, ze wszystkim, a nie musiałeś się siedzieć i się martwić, co ja tu jutro zrobię, jak ja to wszystko płacę i tego. I przede wszystkim kiedyś była dziesięcina, a dzisiaj to nie wiem, to już mamy sęcinę chyba. Same setki po prostu już prawie, że no, więcej niż połowę chyba się teraz zabiera, także te czasy starodawne wcale nie były takie złe. I wiedząc, pamiętając je,
uwierz mi, zacząłbyś tęsknić za nim. Także ja Wam życzę miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się.